Budzicie się pośrodku niczego. Wokół tylko las, krzaki, powalone drzewa, sarny, jelenie i 3 możliwe ścieżki. Tak się zaczyna gra w Medieval Dynasty. A dziś chciałbym Wam przybliżyć nieco możliwości, jakie macie na samym początku gry, jak rozpocząć tą grę, żeby zaowocowała ona jak najszybszym Waszym rozwojem. Zastrzegam tylko, że jest to obiektywna moja ocena tych pierwszych kroków. Co robić na początku? Co ja bym robił, gdybym rozpoczynał grę od początku? Jakbym pokierował swoją postacią, aby ten rozwój był jak najbardziej zmaksymalizowany? Rozpoczynacie w lesie, na środku mapy. Jak widzicie, początek macie Gostowie, znak zapytania. Znaczy, że musicie się tutaj udać. Nie będę Wam opowiadał całej ścieżki fabularnej, nie będę Wam pokazywał rozmów i tak dalej, dialogów z NPC. Przede wszystkim na samym początku gry musicie odwiedzić Unigosta w Gostowi. Tutaj w tej osadzie na dole. Wykonujecie wszystkie kroki, które on Wam zleci. I tak naprawdę po tym pierwszym kontakcie z nim jesteście gotowi do tego, żeby założyć swoją własną osadę. Miejsc na mapie, aby taką osadę stworzyć, założyć, jest bardzo dużo. Tak naprawdę tylko od Was zależy i od Waszej inwencji twórczej, jak ta osada będzie wyglądała, w jakim miejscu będzie się znajdowała. I tak naprawdę od czego będziecie zaczynali. Według mnie najszybszym, najprostszym sposobem na pozyskiwanie waluty w grze, czyli monet, na samym początku, na samym starcie jest wykonywanie kamiennych noży. Kamienne noże wymagają od Was 5 patyków i 2 kamieni. Patyki zbieracie dosłownie wszędzie. Jest ich tyle, że uwierzcie mi, maksymalnie 2 dni w grze pozwoli Wam na to, by rozpocząć tą rozgrywkę w sposób naprawdę szybki, w sposób dający Wam przewagę nie tyle nad przeciwnikiem, bo tu raczej przeciwnika żadnego nie macie, ale przewagę taką psychologiczną. Macie zabezpieczenie swoje i swojej nowej osady na kolejne sezony. Jak widzicie, zbieram dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund patyki, których mam już 110. 122, dozbieramy do 130. I jak widzicie, odblokowałem kolejny poziom przetrwania. Do tego dojdziemy sobie za chwilkę. Mamy 130 patyków, co pozwala nam zrobić 26 noży. Do tego wystarczy, że dozbieramy 26 razy 2, bo 2 kamienie potrzebujemy na jeden nóż. Co nam daje 52 kamienie. Kamień akurat nad
Przy zbiornikach wodnych jest od groma. Gdzie byście się nie ruszyli, dosłownie leżą kamienie. Dlatego ta Gostowia tutaj jest o tyle fajnym miejscem na początek, że macie dostęp do wszystkiego. Tak jeszcze uprzedzając fakty, tutaj macie coś takiego jak trzcinę. Woda. O, trzcina. Po zebraniu trzciny macie słomę. I to jest jeden z budulców. Jego będziecie wykorzystywali do budowania zadaszeń w swoich budynkach. Gdy macie już wytworzonych wystarczająco dużo noży, udajecie się do tawerny bądź do Edwina, który znajduje się tam w górnej części wioski i sprzedajecie te noże wszystkie. Wszystkie, które wytworzyliście. Pamiętajcie, aby zrobić ich naprawdę dużą ilość. Poświęćcie temu ze 2-3 dni. Proponuję przynajmniej te 2, tak żeby wykonać sobie tych noży nawet i 100 sztuk. Za 100 sztuk powinniście otrzymać około 1500 monet, co pozwoli Wam już na początku przede wszystkim na zakup nasion i jakąś część nawozu. Po rozmowie z Uniegostem wybieracie sobie miejsce na wioskę. Miejsc na wioskę jest kilka. Jak widzicie tutaj, gdzie najeżdżam kursorem, była moja pierwsza wioska. Bardzo dobre miejsce na początek, polecam. Jednakże w dalszej części to miejsce Wam się nie sprawdzi z tego względu, że jest tutaj tego miejsca po prostu mało. Następne miejsce to jest moja aktualna wioska, czyli znajdujące się pomiędzy 3 miastami, a w zasadzie pomiędzy wszystkimi 6, a nawet 7, bo jeszcze tą Gostowię możemy tutaj dołączyć. To jest miejsce, to tutaj, blisko do wody, czyli blisko do źródła wody, żeby napoić swoją postać. Blisko lasy, także miejsce naprawdę bardzo dobre. Potem tych miejsc jest dużo więcej. Możecie sobie tą wioskę na przykład wybudować tutaj. Możecie sobie tą wioskę budować gdzieś tutaj. Naprawdę jest przeogromna możliwość wyboru takiego miejsca. Jeżeli macie już wybrane swoje miejsce, stawiacie kilka najważniejszych budynków. Pierwszy budynek, dom. Mały, prosty dom dla siebie i ze 2-3 dla swoich pracowników. Kolejny budynek, drewutnia. Następny budynek, chata myśliwska, stodoła i 2 magazyny zasobów oraz żywności. I to jest tak naprawdę 5 podstawowych budynków, które na początek musicie postawić. Jak już macie postawionych wszystkie 5 budynków, czy tam 8, oczywiście z każdym budynkiem będziecie zdobywali coraz to więcej doświadczenia, będziecie odblokowywać kolejne umiejętności. Wykonujcie również w międzyczasie zadania zlecone przez mieszkańców, które będą oznaczone wykrzyknikami żółtymi nad danym miastem. Jak również wykonujcie zadania od Uniegosta. Uniegost to jest postać, która jest tutaj jedną z najważniejszych. To ona prowadzi tak naprawdę ścieżkę fabularną w tej grze. Także polecam jak najszybciej wykonywać zadania, które on zleca, jak również
zadania, które są zlecane przez pozostałych mieszkańców wiosek. Aczkolwiek ja tutaj polecam wykonywać tylko zadania, które będą Wam dawały punkty umiejętności. Czyli na przykład dostajecie zadanie, żeby zabić 5 wilków, a w nagrodę dostajecie na przykład 120 punktów budownictwa albo 120 punktów rolnictwa. To są najważniejsze zadania dla Was na szybki rozwój. Dlatego, że żeby zdobyć 120 punktów budownictwa, Wy potrzebujecie na przykład w kopalni wydobyć 120 sztuk rudy, żeby te 120 punktów zdobyć. To jest przeogromna ilość straconego czasu, a tak naprawdę tutaj zdobywacie te 120 punktów tylko i wyłącznie za wykonanie zadania. Zadania są przeróżne, od łatwych do trudnych, aczkolwiek ze wszystkimi sobie poradzicie bez problemu. Kolejna sprawa, po postawieniu stodoły tak szybciutko. Stawiacie 2 do 4 pól, czyli wchodzimy w budynki, rolnictwo, pole. I stawiacie pole 8 na 8. Na dole macie pokazane, ile takie pole aktualnie ma jednostek. Stawiacie sobie pole 8 na 8. Jedno, drugie, trzecie i czwarte. To od Was zależy, ile ich chcecie. Im więcej uda się Wam obsiać rzeczy w pierwszym roku, w pierwszym sezonie, czyli w pierwszych dniach gry, tym szybciej będziecie mogli inkasować monety za zbiory z tych pól w kolejnym sezonie. Tak więc polecam na początku naprawdę skupić się na produkcji tych noży, sprzedaży tych noży, aby później w kolejnych dniach skupić się już na rolnictwie i na produkcji dóbr konsumpcyjnych, które będziecie mogli sprzedawać w kolejnej porze roku, w lato. Co siać? Na wiosnę len. Tylko i wyłącznie len, jeżeli chcecie naprawdę dobrze zarobić. W późniejszym etapie gry będziecie stopniowo dokładać czy kapustę, czy buraki, czy marchewkę, czy inne zboża. To już potem będzie wszystko zależało od Was. Poznacie grę, będziecie wiedzieli, na co możecie sobie w danej chwili pozwolić. Ja sobie pozwolę to pole zniszczyć, bo za chwilę moi ludzie tutaj wpadną, będą chcieli mi to tutaj budować. I teraz tak, kolejna rzecz to przede wszystkim zaopatrywanie się w nasiona, zboża i tak dalej, czyli to, co na początku Wam będzie potrzebne. Udajemy się do Edwina. Edwin znajduje się tutaj w północnej części wioski, na polach. Wy go spotkacie prawdopodobnie tutaj na polu, o jest. Tutaj bądź z tyłu tam na polu. I to będzie postać, którą będziecie odwiedzali najczęściej na początku. I od niego kupujecie. Jeżeli Was stać, worek, kupujecie gnój i kupujecie siemię lniane, które pozwoli Wam w lato zbierać len, który następnie przetwarzacie na łodygi lnu i z łodyg lnu albo robicie lniane nici i sprzedajecie z ogromnym zyskiem, albo sprzedajecie, albo zostawiacie sobie łodygi lnu, bądź sprzedajecie i sprzedajecie siemię lniane, które będziecie mieli po przetworzeniu właśnie lnu na łodygi lnu i na siemię lniane.
I to polecam robić, czyli zbierać len, przetwarzać na łody gilnu i na siemię lniane sprzedawać, zostawiać sobie tylko tyle, ile potrzebujecie na obsianie kolejnych pól na kolejną wiosnę, tak żeby zamykać te koło i ono cały czas tak jakby szło już bez udziału zewnętrznego, tak jakby nie musicie kupować kolejnych nasion, tylko macie już to, co sami wytworzyliście. Nadwyżkę sprzedajecie. Łody gilnu albo sprzedajecie, albo przetwarzacie sobie na lniane nici, co w późniejszym czasie też Wam będzie bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o samo obsiewanie pól, potrzebujecie gnój bądź nawóz. Nawóz kosztuje 6 monet za jedną sztukę, gnój kosztuje 2,4 za jedną sztukę, co daje Wam w przeliczeniu 4,8 za 2 gnoje, bądź 6 monet za jeden nawóz. 2 gnoje po przetworzeniu dają nam jeden nawóz. Także polecam najpierw kupować gnój i go przetwarzać, co też pozwoli Wam zdobywać punkty umiejętności, a dopiero w dalszej części, jak już gnój się skończy, kupować nawóz. Nawozu potrzebujecie tyle, ile macie pól. To znaczy macie 4 pola po 64 jednostki, czyli potrzebujecie 256 sztuk nawozu. Macie 2 pola po 64, potrzebujecie 128 nawozu. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o początki same, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozgrywki, założenie osady i w co na początku inwestować, jak na początku zdobywać pieniądze, czyli kamienne noże, pola, len i w lato jesteśmy na początku zarobieni. Teraz przyjrzyjmy się umiejętnościom. Mamy 6 umiejętności: wydobycie, łowiectwo, rolnictwo, dyplomacja, przetrwanie i produkcja. Produkcja to jest wszystko, co związane z rzemiosłem, czyli wytwarzanie narzędzi, szycie, czyli szwalnie, gotowanie, budowanie. Dyplomacja, przetrwanie, czyli wszystko, co związane ze zbieractwem, chociaż nie, zbieractwo niekoniecznie, dlatego że zbieractwo to jest odnoga rolnictwa. Przetrwanie, czyli polowanie, zjadanie rzeczy trujących bądź zjadliwych, odporność na chłód, odporność na alkohol, odporność na zmęczenie, szybsze poruszanie się w wodzie. To są te umiejętności, które są dla tej gałęzi w punktach umiejętności. Następnie mamy dyplomację, która pozwala Wam przede wszystkim uzyskać lepsze ceny u handlarzy. Pozwoli Wam pozyskać lepsze nagrody za zadania. Pozwoli Wam lepiej rozmawiać z mieszkańcami bądź lepiej flirtować. Pozwoli Wam oszczędzić na podatkach. Jest również taka możliwość. Pozwala Wam ogólnie lepiej poruszać się w sferze takiej typowo właśnie dyplomatycznej w grze. Kolejna umiejętność to rolnictwo, czyli wszystko, co z rolnictwem wszystko, co jest z rolnictwem związane. Czyli wy jako rolnicy, wy jako jeźdźcy, jako sadownicy. Co to znaczy? To znaczy, że dostajecie coś takiego jak na przykład 100% szansy na pozyskanie dodatkowych plonów z pól,
Coś takiego możecie zdobyć jak możliwość gwizdania na swojego wierzchowca, który do Was przybiegnie. Albo na przykład szybciej uprawiacie daną roślinę przez kolejnych 10 sekund, które się kumulują. To znaczy, że na przykład możecie ścinać, dajmy na to ten właśnie len, szybciej niż jeżeli byście to robili bez tej umiejętności. To wszystko zobaczycie sobie z biegiem gry, będziecie wiedzieli, na czym dokładnie to polega. Kolejna umiejętność, łowiectwo, czyli umiejętność, która jest powiązana troszeczkę z przetrwaniem. Aczkolwiek tutaj już macie typowo możliwość rozdysponowania punktów pod umiejętność z dziedziny łowiectwa. Tylko praktycznie i wyłącznie. Czyli wytwarzanie mniejszego hałasu podczas skradania, tropienie zwierząt w trybie inspektora. Tryb inspektora i jedna z najważniejszych rzeczy w grze, którą za chwilkę Wam pokażę. Szybciej się skradacie, wolniej psują Wam się bronie, szybciej budujecie, czy tam macie zwiększony limit pułapek i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia umiejętność to jest wydobycie, czyli wszystko, co związane z pozyskiwaniem drewna, pozyskiwaniem gliny, soli, miedzi, cyny i żelaza. Czyli jedna również z ważniejszych gałęzi technologii. Jeśli chodzi o samą technologię, czyli ostatnia zakładka, macie 4 możliwości. Jest to technologia budownictwa, technologia przetrwania, rolnictwa i produkcji. I tutaj macie wyszczególnione, ile potrzebujecie punktów danej technologii, aby odblokować dany budynek. I to wszystko. Aha, w zakładce dziennik macie podgląd na obecne zadania, co potrzebujecie wykonać, aby otrzymać daną nagrodę. Po najechaniu na dane zadanie wyświetla Wam się wszystkie szczegóły danego zadania. Tyle jeśli chodzi o umiejętności. Jeżeli chcielibyście coś więcej na temat poradników, tipsów, trików do tej gry, dajcie proszę znać w komentarzach. Postaram się Wam wszystko nakreślić w miarę przejrzyście i szczegółowo. Dajcie proszę również łapeczkę w górę, jeżeli Wam się taki poradnik, taka forma poradnika spodoba. Będę bardzo wdzięczny. Komentujcie, piszcie, czy jest to dopuszczalna forma, żeby takie coś robić. Czy chcecie więcej poradników? Piszcie również swoje propozycje tych poradników. Postaramy się wspólnie może stworzyć jakieś kompendium wiedzy na temat tej gry. Jeszcze raz zaznaczę, to co było przedstawione w tym odcinku to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia na temat tej gry, moje spostrzeżenia i moje przemyślenia odnośnie tego, jakby moja rozgrywka wyglądała na samym początku, gdybym znowu rozpoczynał tą przygodę. Z mojej strony wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym poradniku do Medieval Dynasty. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.